Dzień dobry, z tej strony Maciej Omnetman. Zapraszam Was na odcinek programu Krypto Okiem, który przygotowuję przy wsparciu firmy Bitomat.com. W tej serii będę starał się zaprezentować Wam mój sposób analizowania rynku krypto, omówię najważniejsze wydarzenia ze świata z perspektywy kryptowalut i postaram się przy użyciu mojej osobistej teorii spekulacji naszkicować potencjalną przyszłość. Oczywiście nic co tutaj powiem nie jest poradą inwestycyjną i rzucanie monetą może przynieść lepsze wyniki inwestycyjne niż słuchanie mnie przez kolejne 20 minut. Zapraszam. Za nami Big Week. Ostatnio mówiłem o tym troszkę więcej, ale poprzedni odcinek ukazał się jeszcze przed wystąpieniem Trumpa w Nashville, więc ciężko się do tego nie odnieść. Wystąpienie Trumpa bym powiedział, że było bardziej symboliczne, aniżeli zawierało w sobie bardzo dużo mięsa. Oczywiście on, wydaje mi się, że na fali tłumu w pewnym momencie powiedział, że zwolni Gary'ego Genslera z SEC-u, który przez wielu jest uważany za takiego mocnego wroga krypto, że stworzy rezerwę Bitcoina, ale tam, przynajmniej z mojej perspektywy, pozostawił sobie taką furtkę, w której powiedział, że zwiększy obecną ekspozycję Stanów Zjednoczonych na Bitcoina o 100%. To się może wydawać dużo, jeżeli tak jakby ktoś taki mówi coś takiego ze sceny, ale jak pomyślimy o tym, ile w tym momencie USA ma bitcoinów właśnie z Silk Roada, jeszcze kilku miejsc, gdzie oni po prostu te bitcoiny zarekwirowali, bo to tak naprawdę był jedyny sposób pozyskiwania bitcoinów przez rząd Stanów Zjednoczonych, no to wcale nie jest tak dużo, a przynajmniej nie ma to tak bezpośredniego impaktu, bym powiedział, cenowego na ten nasz aset. Oczywiście jest tutaj symboliczny aspekt tego tematu, bo jeżeli pomyślimy o tym, że największy kraj, największy rząd, najbogatszy rząd na świecie decyduje się na zwiększenie swojej rezerwy, czy po prostu nawet takie systemowe budowanie tej rezerwy, no to oczywiście jest to bardzo duży znak dla innych państw, no i po prostu inne państwa mogą pójść za nimi, no i tutaj po prostu będziemy dochodzić do takiego elementu skali. Natomiast to wszystko jednak spowodowało przynajmniej taki delikatny spadek, odreagowanie, a może przynajmniej niepewność na rynku w cenach Bitcoina. I dlaczego tak jest? Oczywiście można szukać tutaj drugiego dna, trzeciego dna i tak dalej. Natomiast z mojej perspektywy najlepiej to wszystko oddaje jeden z komentarzy, który przeczytałem na Twitterze, który może nie w bezpośrednim, ale w tłumaczeniu mówi coś takiego. Dwóch kandydatów na najważniejszy urząd na świecie prześciga się w obietnicach, czy może w mówieniu o tym, kto jest bardziej bullish na rynek krypto, a jednocześnie krypto Twitter stara się sobie sam wmówić, jak bardzo to jest bearish. Ten komentarz bardzo tak jakby rezonuje z moim myśleniem na temat obecnych sytuacji, bo z jednej strony tak naprawdę wydaje mi się, że to jest no-brainer. Ktoś, kto najprawdopodobniej tutaj też prediction market dość wysoko to w tym momencie wycenia szansę Trumpa na zwycięstwo, czyli ktoś, kto prawdopodobnie zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, mówi jaki ma pozytywny stosunek do krypto. No oczywiście też tam wspominał o tym, jaki ma pozytywny stosunek do, nie wiem, do samochodów elektrycznych, ale też wspomniał o samochodach spalinowych, że nie każdy musi mieć elektrykę, ale fajnie, żeby była ta opcja do AI, tak, do całej, że tak powiem, branży ogólnie rozumianych nowych technologii. Natomiast skupiał się też w tym wszystkim na krypto, na Bitcoinie. No w końcu to była konferencja bitcoinowa, więc chciał odpowiednio przemówić do tłumu, a Trump dość dobrze słucha tłumu podczas swoich przemówień. No i to po prostu zwykle mu bardzo dobrze wychodzi. Więc taka osoba wypowiada się bardzo pozytywnie na temat tego rynku. Coś, o czym tak naprawdę, co jeszcze można by powiedzieć, było mokrym snem całego krypto Twittera i wszystkich ludzi związanych z tą branżą kilka lat temu. No a w chwili obecnej zaczynamy się zastanawiać, jak bardzo to jest negatywne, jak wiele tu jest niedopowiedzeń i jak bardzo źle to mogłoby wpłynąć na nasz rynek i jak duża niepewność w związku z tym się pojawia. Więc ten temat już zostawię. Przejdę dalej do kolejnego tematu, który się wydarzył. Jest on dość istotny
Natomiast tutaj zaznaczę taką jedną rzecz, że sam wchodziłem w te dokumenty wystawione przez SEC dotyczące to była bodajże sprawa Binance'a, ale tam w tej sprawie Binance'a po prostu pojawiło się takie, to było w dniu wczorajszym, dzisiaj mamy środę, więc to było 30. Pojawiło się taki dokument, który potencjalnie mówi o tym, że SEC wycofuje się z takiego tematu, że Solana jest security. I jeżeli rzeczywiście tak jest, dlatego że ja tego nie widzę w tym dokumencie. Ja ściągnąłem ten dokument, jedyny dokument, który był w tej sprawie z 30 i ja tam nie dostrzegam żadnych takich informacji. Natomiast ta informacja już dość mocno się poniosła po internecie i podały ją największe strony newsowe. W związku z tym wydaje mi się, że to rzeczywiście może być prawda, dlatego też chcę wam o tym powiedzieć. I jeżeli to jest prawda, no to dzieje się to, o czym już wspominałem jakiś czas temu. Mianowicie ETF na Bitcoina otworzył drogę Ethereum do po prostu posiadania swojego spot ETF-a, a ETF dla Ethereum otwiera drogę dla kolejnych altów. No i też to, do czego przejdziemy za chwilę, czyli tak naprawdę social sentiment, w tym momencie pokazuje nam, jak wiele na tym zyskały przede wszystkim dwa duże projekty L1, czyli Solana. Tutaj głównie Solana jest największym beneficjentem, tutaj nie ulega to żadnej wątpliwości, ale też na przykład z drugiej strony bardzo wysoko w tym momencie, nie pod względem ceny, ale pod względem tego, jak dużo się o tym mówi, podskoczyło sobie Cardano, tak, czyli ADA. Ja nie jestem raczej fanem tego projektu, natomiast przekazuję wam po prostu tą informację. No i to daje nam, bym powiedział, kolejny confluence point związany właśnie z tym, że dochodzimy po raz kolejny do takiego wewnętrznego cyklu z rynku krypto, w którym kapitał najpierw wpływa w Bitcoina i tutaj też można powiedzieć, że to jest kapitał poniekąd instytucjonalny, czyli można powiedzieć, że zaczynamy kręcić ten cykl krypto również względem tego kapitału instytucji. Czyli najpierw on wpływa w Bitcoina, później on wpływa w Ether, a następnie trafia do największych altów, później do jeszcze mniejszych, no i później już, że tak powiem, do shitcoinów na samym końcu. I zdają się to też potwierdzać wszystkie informacje z tak naprawdę takich social indicators, które wam za chwilę zaprezentuję. Natomiast jeszcze zanim do nich przejdę, ostatni news, który może nam delikatnie pokrzyżować to wszystko, o czym ja w tym momencie mówię, mianowicie zwiększenie napięć na Bliskim Wschodzie. Nie chcę tutaj zbyt głęboko wchodzić w temat tego konfliktu, natomiast doszło do, no tak naprawdę chyba trzeba powiedzieć, zabójstwa czy likwidacji dwóch najważniejszych osób z Hamasu. Przynajmniej tak mi się wydaje, że są dwie najważniejsze osoby. To były dwie najważniejsze osoby w strukturach Hamasu, czyli tej organizacji, ciężko powiedzieć, palestyńskiej, może arabskiej bardziej, która wojuje od pewnego czasu z Izraelem i do tego zabójstwa właśnie doszło ze strony Izraela. Natomiast to jeszcze nie byłoby tak istotne, dlatego że konflikt pomiędzy Izraelem i Hamasem trwa od dłuższego czasu. Istotne jest to, że zadziało się to na terytorium Iranu. I przez to, że to się zadziało na terytorium Iranu, tak jakby ta likwidacja, no to tak naprawdę Iran został wciągnięty do tego konfliktu i potencjalnie może dojść do eskalacji. Tutaj dochodzi jeszcze taki poboczny temat, mianowicie premier Izraela, czyli Netanyahu, chwilę przed tym zamachem udał się do Stanów Zjednoczonych, co przynajmniej z punktu widzenia geopolitycznego, on po tym powrocie tak naprawdę musiał wydać pozwolenie na ten zamach. Czyli można powiedzieć, że z punktu widzenia geopolitycznego to troszeczkę wskazuje nam na taką sytuację, że Stany Zjednoczone jednak wydały pozwolenie na ten zamach, co też no, tutaj w świecie arabskim poniosło się szerokim echem i w tym momencie, przynajmniej jeżeli chodzi o tą taką publiczną narrację, dochodzi do takiego momentu, że zaczyna się mówić o tym, że to jest już konflikt, że Iran został wciągnięty w konflikt nie tylko z Izraelem, ale też ze Stanami Zjednoczonymi.
Natomiast moja analiza jest tutaj taka, która może ona jest nie do końca zgodna z tym, co się mówi w polskich mediach i ogólnie na polskiej scenie geopolitycznej. Natomiast to, jak ja odbieram działania na przykład Iranu, czy na przykład Izraela, to uważam, że tutaj działania Iranu w całym tym konflikcie od samego początku były bardzo zachowawcze i potencjalnie to oni starają się właśnie nie doprowadzać do takiej szerszej eskalacji. Natomiast myślę, że tutaj też cierpliwość po ich stronie w pewnym momencie może się wyczerpać. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, na pewno tą sytuację trzeba monitorować, bo ona po prostu w bardzo bezpośredni sposób może wpłynąć na tak naprawdę wszystkie rynki finansowe, w tym również na te najbardziej ryzykowne, czyli na rynek krypto. I już można powiedzieć, że tak naprawdę po tych wydarzeniach część analityków, traderów, spekulantów, którzy szukają przede wszystkim odwracania trendów, zaczęło już wieszyć w tym momencie spore spadki na krypto. No i zobaczymy, czy to się zrealizuje. Nawet jeżeli ta eskalacja w najbliższych 2 tygodniach poszłaby do przodu, no to ona potencjalnie mogłaby się fajnie zgrać z początkiem tego ETF-a na Ethereum i mamy, bym powiedział, kolejny confluence point, który sprawia, że następny miesiąc może jeszcze nie być taki super przyjemny na rynku krypto, no ale też dzięki tym odpowiednim wpływom z instytucji i z całego rynku kapitałowego przejdziemy, tak jakby jak to zwykle bywa, do back to normal, tak? Czyli mamy, nie wiem, nawet kolejny konflikt albo nawet pełnoskalowy konflikt, który na pewno by zaczął z rynkami w bardzo krótkim terminie, ale myślę, że tutaj przynajmniej z perspektywy tego Bliskiego Wschodu, który często jest postrzegany jako takie ognisko zapalne i no jednak inaczej patrzymy na wojnę na Ukrainie, a inaczej patrzyliśmy na wojnę w Izraelu, czy tam na obrzeżach Izraela. Więc to mogłoby nadal dość szybko doprowadzić do takiego back to normal, ok, jest kolejna wojna, ale życie toczy się dalej i rynki idą dalej i potencjalnie rynki idą dalej do przodu ze względu na tak naprawdę całą otoczkę tego, co się dzieje na świecie. No dobrze, ale w tym momencie przejdę już do bardziej bullish scenario, tak? Czyli przypuśćmy, że nic tam się złego nie dzieje, albo nawet jak się dzieje, to szybko przechodzimy do tego back to normal. Więc co się może stać? Sytuacja, w której zatwierdziliśmy ETF-a na Ethereum i potencjalnie odblokowaliśmy drogę na kolejne ETF-y, sprawia, że możemy zacząć dostrzegać pewnego rodzaju flow z Bitcoina do Ethera, co już się tak naprawdę dzieje i to widać po inflowach i outflowach na ETF-ach tych dwóch asetów i następnie do kolejnych już mniejszych altów. Na razie to jeszcze nie jest kapitał instytucjonalny, to że tych spot ETF-ów nie mamy po prostu zatwierdzonych, ale są gracze na tym rynku, no jak tak naprawdę każdy, kto potrafi sobie to kupić na giełdzie albo albo na jakimś deksie, to już w tym momencie może się pod to ustawiać, że taka sytuacja będzie miała miejsce. Czyli można powiedzieć, że zaczynamy kręcić takie duże kółko, tak? Duże kółko tego kapitału, które zwykle podczas HOS działało, czyli top market cap do large capów, następnie do mniejszych, do jeszcze mniejszych, no i później wychodzimy do stabli i potencjalnie stablami wracamy do Bitcoina i Ethera. No i tak jak już wspomniałem, social indicators. Co to w ogóle jest? Jak to mierzyć? Jak na to patrzeć? Tak naprawdę mamy wiele narzędzi, które w tym momencie już nam pomagają to mierzyć. Kolejne też powstają. Część z nich korzysta z AI, albo przynajmniej szumnie mówi, że z tego AI korzysta. I działa to mniej więcej w taki sposób, że pozyskujemy wszelkie dane, które traktują, no w tym przypadku skupię się na rynku krypto, więc traktują o rynku krypto. Patrzymy, co te dane mówią nam o danym projekcie, o danej narracji itd. I na tej podstawie zaczynamy
spekulować, co się może stać w przyszłości. Taki social indicator często działa z dość dużym opóźnieniem. To znaczy, jeżeli jakaś informacja zaczyna iść po rynku krypto, no to rzeczywiście news traderzy są na nią przygotowani. Jeżeli to jest duża informacja typu zatwierdzenie ETF-a, to news traderzy są na to przygotowani, oni reagują w ciągu sekund swoimi botami, są ustawieni pod tą sytuację itd., itd. Ale w momencie, w którym gdzieś zakulisowo zaczyna się tworzyć kampania dotycząca na przykład projektu jednego, tak? Czyli przypuśćmy projekt A, projekt krypto, chce zbudować nową kampanię marketingową, no i przypuśćmy, że ta kampania się będzie dobrze niosła. Czyli zatrudniają key opinion liderów, jakichś influencerów i ci influencerzy i key opinion liderzy zaczynają propagować tą informację w swoim community. Często zaczyna się od jakichś Discordów, od Telegramów, później oczywiście wchodzimy na Twittera, ewentualnie Fatcaster, może jeszcze niektóre jakieś nitki wchodzą na 4chana i to zaczyna się wszystko powoli tam propagować. Ktoś to czyta, czasami ktoś sobie na przykład zapisuje jeszcze do zakładki w ciągu tygodnia, no bo pracuje i na przykład w sobotę zaczyna to czytać, czyli po kilku dniach od wypuszczenia takiej informacji zaczyna to czytać, zaczyna to podawać dalej, ta informacja się niesie coraz szerzej. W tym momencie mamy na rynku tak naprawdę można powiedzieć takie PvP, czyli można powiedzieć, że walczymy o zysk nie z ulicą, która wchodzi i nic nie wie o rynku krypto, tylko na tym rynku są osoby, które coś o tym rynku już wiedzą, jakiś czas już na tym rynku są, a w związku z tym to jest tak naprawdę gra o bardzo dużych jednak umiejętnościach. No i w związku z tym ta decyzja, ten proces w tym momencie na rynku od przeczytania takiej informacji do podjęcia decyzji inwestycyjnej, czyli do kupienia takiego tokena, czyli można powiedzieć ostatecznie jakiegoś impaktu na cenę tego tokena, trwa od jednego, tak, czyli od, nie wiem, od kilkunastu godzin do kilku dni. Czyli to jest ten tak jakby temat procesu due diligence. W związku z tym te social indykatory, przynajmniej w takim rynku, jaki mamy obecnie, działają z pewnym opóźnieniem. Pojawiają się informacje na Twitterze, przypuśćmy 30 różnych wątków. Te wątki przez 4 dni następnie mielą się w głowach ludzi, ludzie zaczynają sobie o tym mówić, zaczynają to podawać dalej itd., itd. I dopiero wtedy podejmują decyzję inwestycyjną i kupują ten token. Pierwszych kilka zakupów oczywiście jeszcze nie ma jakiegoś tam specjalnego wpływu na cenę, no ale później zaczyna iść lawinowo, no i potencjalnie po tych 4 dniach dochodzimy do takiego przegrzania na tym rynku i te osoby, które były wcześniej, wtedy dochodzi do realizacji zysków i tak dalej, i tak dalej. Czyli social indicator pokazuje nam, że potencjalnie za jakiś niedługi czas będziemy widzieć shift kapitału z innych coinów do właśnie tych coinów, o których obecne thready, obecne tweety traktują. Dlatego, że na co dzień, tak byśmy powiedzieli, każdego normalnego dnia, bez jakichś zmian, bez żadnych shiftów, nic albo prawie nic z tych social indykatorów nie da się wyczytać. To znaczy, każdego dnia mniej więcej 20% wszystkich tweetów, 20% tak naprawdę takiego naszego mindshare'u mówi nam o rynku AI. To jest coś, co grzeje w tym momencie ludzi, co grzeje rynek krypto, co grzeje ludzi też spoza krypto, więc 20% wszystkiego traktuje o AI. Kolejne 8% no to są, nie wiem, memcoiny, tak? Dlatego memcoiny zawsze są gdzieś tam, o memcoinach łatwo się pisze, nie trzeba mieć w sumie żadnej wiedzy, tylko sobie piszemy o memcoinach. Później mamy jakieś tam RWA, L2, L1 i tak dalej, i tak dalej. Także na co dzień można powiedzieć, że te proporcje pomiędzy tymi wszystkimi narracjami są zachowane. Wewnątrz tych narracji też często te proporcje są zachowane. To znaczy, jeżeli wejdziemy sobie w analizę samych tokenów w narracji AI, no to też widzimy, że tam przez większość dni mamy bardzo podobną sytuację do tego, jak się prezentuje market cap tych projektów właśnie w tej niszy. Czyli jeżeli jednym z największych projektów w niszy AI jest BitTensor, TAO i na przykład Render i coś tam jeszcze, to te projekty zbierają największą część mindshare'a, czyli najwięcej
threadów, najwięcej wiadomości na całym tym, tak naprawdę we wszystkich socialach, w których się propagują wiadomości krypto, właśnie traktuje o tych projektach. Ale to, co my jako, bym powiedział, analitycy rynku krypto szukamy w tych social indykatorów, to są pewnego rodzaju anomalie. I te anomalie działają w taki sposób, że na przykład, jeżeli, tak jak powiedziałem, w niszy AI największymi projektami tam jest Rendered, Tao i tak dalej, i kilka jeszcze innych pod względem market capu, i nagle w ciągu ostatnich 2 czy 3 dni najwięcej mówi się o projekcie XYZ, który jest na 1200 miejscu w market capie, jest w ogóle jakimś mikrocapem, prawdopodobnie nawet nieistotnym z żadnej perspektywy, i to o nim zaczyna dużo mówić, to możemy spekulować, że w ciągu następnych kilku dni poszukiwacze, którzy też tak naprawdę rotują kapitałem w obrębie tej jednej niszy, przejdą do tego nowego tokena. I często tak się rzeczywiście dzieje. Oczywiście, jeżeli nie mamy jakichś zawirowań, bym powiedział, przychodzących z góry, jeżeli nie mamy zawirowań związanych z Bitcoinem, nie wiem, z geopolityką, z rynkami kapitałowymi itd., to wtedy rzeczywiście w takim otoczeniu to często działa. No i teraz przechodząc już konkretnie do mięsa. Przejrzałem też Wasze komentarze, nie było ich zbyt dużo, też zbyt wiele osób nas tutaj nie ogląda, ani nie słucha. Natomiast kilka osób właśnie pytało o to, pytało właśnie o, bym powiedział, swoje narracje i swoje projekty, które ich najbardziej interesują. Skupię się w chwili obecnej na to, że w chwili obecnej ja nie widzę jakichś bardzo dużych anomalii. Tak jakby tych anomalii nie ma. Raczej jesteśmy w bardzo takim standardowym miejscu, które już od pewnego czasu w rynku krypto po prostu się utrzymuje na podobnym poziomie, ale widzimy pewnego rodzaju takie już delikatne odwrócenie na plus. Czyli jeżeli w ostatnich tygodniach tak naprawdę wszelkie narracje, bym powiedział, że traciły swój taki, jakbym powiedział, mindshare, czyli procent rynku socialowego, tak, czyli to, jak dużo się o nich mówi, właśnie na rzecz głównie ETF-ów, czyli tak naprawdę ETF-y stały się taką bardzo gorącą narracją, no to w tym momencie, po tym jak te ETF-y po prostu wyszły, już się tradują, no to nie jest już coś, co aż tak grzeje rynek. Oczywiście cały czas o tym mówimy, no bo analizujemy outflowy, analizujemy inflow, analizujemy, jak się zachowują poszczególne ETF-y między sobą, jak się zachowuje Grayscale i tak dalej. Oczywiście to się wszystko dzieje, więc nadal generuje pewnego rodzaju raz, że wyświetlenia, a dwa, że po prostu content kreatorzy się tym zajmują, bo po prostu szukają tych wyświetleń dla siebie, szukają tych lajków i szukają tych komentarzy. Natomiast poza tym, jeżeli spojrzymy na to, że ten ETF jednak jest tego już coraz mniej, no to zaczynają znowu odzyskiwać podobne narracje, jak to miało miejsce wcześniej. Pierwszą narracją, która oczywiście najwięcej zyskuje i nadal znowu jest, że tak powiem, na pierwszym miejscu, jest narracja sztucznej inteligencji. W tym momencie ona dochodzi do mniej więcej 25% tak naprawdę całego mindshare'a, no i jest na fali wznoszącej, czyli ostatnie, przypuśćmy, 30 dni były jeszcze spadki, 30 dni temu byliśmy na dużo niższym poziomie niż jesteśmy w chwili obecnej. Natomiast drugi bardzo duży gainer w chwili obecnej to są L2, no i oczywiście też L1, czyli to, o czym już poniekąd wspomniałem, czyli Solana, Cardano, ale też tutaj Ton jest na bodajże trzecim miejscu, jeżeli chodzi o L1, oczywiście za Bitcoinem, no bo Bitcoin wśród tych L1 i Ether po prostu mają zawsze to miejsce na podium i tutaj ciężko byłoby ich zdetronizować. No ale zaraz po tym mamy Solanę, mamy Cardano, mamy Tona i tutaj warto właśnie pod względem L1 i L2 nie tyle patrzeć na sam token tych ekosystemów, ale właśnie zagłębić się w te ekosystemy i tam zaczynać szukać wartości. Tutaj ja na przykład nie jestem osobą, która bardzo dużo gra na Solanie, czy inwestuje po prostu w tym ekosystemie. To nie jest coś, w czym się czuję bardzo mocny. Natomiast warto zauważyć, że w chwili obecnej Solana z tą pozytywną narracją
płynącą ze strony SEC-u, płynącą ze strony, bym powiedział, kwestii legalowych, plus swoją, bym powiedział, tą taką memiarską częścią, gdzie tak naprawdę memy stają się największe właśnie na tej Solanie. Na przykład memy z rynku PoliticFi, który mnie interesuje bardzo mocno, czyli te, które po prostu mówią tam, że nie wiem, jestem Kamala, czy tam jestem Trump, czyli tokeny powiązane z politykami. One sobie najlepiej radzą, tak jakby te tokeny związane z Kamalą, najlepiej sobie radzą na pewno na Solanie. Tak samo w chwili obecnej tokeny związane z potencjalnym wiceprezydentem nominowanym przez Kamalę. Jeszcze nie wiadomo, kto to będzie, są tylko spekulacje też płynące właśnie z tego prediction market, czyli z Polymarkets. Może na końcu jeszcze powiem dwa słowa o Polymarkets, bo to też jest bardzo ciekawe. Mówią nam po prostu o tym, że na Solanie te tokeny powiązane z tymi wiceprezydentami sobie radzą w tym momencie po prostu najlepiej. Osiągają mniej więcej trzykrotnie czy czterokrotnie wyższy market cap, aniżeli ich odpowiednicy na sieci Ethereum. Mimo to, że na Ethereum jednak jest sporo więcej total value lock i tak dalej, to jednak te memy na Solanie to są te, które dużo lepiej rosną i po prostu mają dużo lepsze wyniki. Więc patrząc na to w ten sposób, że mamy L1 i L2, które w tym momencie są często wyszukiwane, ale też ten social indicator często się myli w taki sposób, że jeżeli ja mówię o tym, na przykład tak jak w chwili obecnej, przypuśćmy, że gdzieś by się pojawił transkrypt z tego mojego podcastu, to social indicator by tak zaznaczył tą wiadomość, którą wam przed chwilą przekazałem, jako że Solana jako token sobie super poradzi. A ja wcale nie mam pewności, czy Solana jako token sobie super poradzi, ale uważam, że ten ekosystem w tym momencie sobie dobrze radzi, ma użytkowników, utrzymuje tych użytkowników, czyli jest tak jakby pozytywna detencja wśród tych użytkowników. No i potencjalnie to będzie coś, co będzie też interesujące na przyszłość. Mamy dalej coś, o czym ja wspomniałem, coś, co też mnie osobiście interesuje, czyli cała kwestia związana z tonem. Tutaj jest kilka ciekawostek dotyczących tona, czyli tak naprawdę networku od Telegrama. Mianowicie ton jako taki, ostatnio tak naprawdę tam była, można powiedzieć, bardzo duża korekta, jeżeli chodzi o wszystkie projekty i tam w tym momencie jeszcze ciężko szukać jakiejś wartości. To jest typowo memiarski, można powiedzieć, chain z bardzo małą ilością wartości, z bardzo małymi wolumenami, ale jednak bardzo dużym hypem, dlatego że bardzo często się mówi o tym, jak Telegram, jak wielu użytkowników ma Telegram i jak wielu użytkowników Telegram mógłby zaprosić do rynku krypto, no i tym samym po prostu podbić wyceny na tym chainie. Natomiast mamy tutaj mały plot twist, który sprawia, że nie tylko Telegram i nie tylko może inaczej, nie tylko Ton zaczyna korzystać z Telegrama, ale inne chainy, jak na przykład Base, zaczynają tworzyć swoje możliwości integracyjne do tych apek Telegrama. O co tutaj tak naprawdę chodzi? Telegram jako taki w swojej aplikacji i to desktopowej, i to mobilnej ma po prostu już zintegrowany wewnętrzny wallet, który działa w oparciu o sieć Ton. No i teraz jeżeli tworzymy jakąś apkę, do której tak naprawdę wchodzimy przez czat, no to już możemy z tego naszego walletu korzystać i tak naprawdę z czatu Telegrama, każdy kto używał wie, jak się tego używa, z czatu Telegrama możemy sobie kupować, sprzedawać asety i po prostu nimi handlować, co sprawia, że tak naprawdę potencjalnie UX i UI takiego rozwiązania byłby mega łatwy dla użytkowników i tak naprawdę kilkoma kliknięciami przenosimy użytkownika Telegrama, czyli osobę, która do tej pory tylko rozmawiała, do pewnego rodzaju akcji finansowych, no na czym tak naprawdę nam zależy i z czego też sama sieć będzie zarabiała. Natomiast już w tym momencie, na przykład Base czyni swoje kroki, aby zintegrować używanie Base'a właśnie w tych Telegram mini appsach. Tak jakby tam już ten pierwszy SDK powstaje, już twórcy Base'a, w tym m.in. Jeze Polak, który jest bardzo aktywny na Twitterze, poszukuje już projektów, które w tym momencie w jakiś sposób używają Telegrama,
a są projektami właśnie opartymi o Base Network, czyli tutaj o tą sieć, można powiedzieć też dość mocno powiązaną z Coinbase'em. Czyli nie tylko sam Ton zaczyna korzystać z Telegrama, a okazuje się, że Telegram staje się pewnego rodzaju platformą, która może utylizować wiele różnych chainów i tak naprawdę wiele różnych blockchainów i tak naprawdę korzystać pod spodem z różnych ekosystemów, co jest tak naprawdę, można powiedzieć, delikatnie bearish dla samego Tona, no bo zaczyna on tracić tą swoją unikalność w tym takim use case'ie bezpośrednio powiązanym z aplikacją Telegrama. No dobrze, ale to przeszliśmy sobie troszeczkę przez te L1, to teraz jeszcze przejdźmy właśnie do tych L2, gdzie tutaj zdecydowanie prym wiedzie wspomniany przeze mnie Base oraz druga, tak naprawdę pierwsze miejsce, ale druga L2, czyli Arbitrum. I tutaj mamy dość znaczącą przewagę nad resztą nad resztą przeciwników w tej niszy, czyli można powiedzieć, że z perspektywy social indykatorów możemy zacząć szukać tej wartości w oparciu właśnie o L1, L2, właśnie na Solanie, tej Cardano jednak bym ominął, więc na Solanie, potencjalnie na Tonie, ale tutaj wspomniałem o można powiedzieć delikatnym plot twistie, na Arbitrum i na Base'ie i przynajmniej ja też będę się skupiał na tych 4 ekosystemach, plus oczywiście Bitcoin i Ether. Tutaj ekosystem Ether jest łatwy, ekosystem Bitcoina jest troszkę bardziej skomplikowany, bo tutaj też wcześniej czy później moim zdaniem nadejdzie kolejny okres wzrostu właśnie ekosystemu Bitcoina, no i wtedy wrócimy do rozmowy o runach, o BRC20, o ordinalsach itd., itd. Natomiast jeszcze w tym momencie nie widzę jakiegoś takiego shiftu narracyjnego w tą stronę, więc nie chciałbym o tym w tym momencie mówić. Kolejnymi tematami, które oczywiście też się często przewijają tak jakby w tych socialach, to jest w tym momencie spadające mocno DeFi, w tym momencie spadające mocno memy, czyli tak naprawdę memy w tym momencie tracą i są jednym tak naprawdę z głównych loserów, tak naprawdę najwięcej traci właśnie ETF, później bardzo mocno też traci w tym momencie cała nisza DeFi, czyli tych zdecentralizowanych finansów, no i też tracą bardzo mocno memy, traci bardzo mocno gaming, tutaj traci jeszcze bardzo mocno, w tym momencie też halving, to jest też narracja, która traci layer trójki, LRT, czyli cała kwestia związana tutaj z Eigenlayer i tak to w tym momencie wygląda. I teraz właśnie chciałem przejść do można powiedzieć waszych pytań, czyli jak mogą wyglądać poszczególne narracje. Jedno z najczęściej przewijających się pytań to jak może wyglądać w tym momencie narracja związana z gamingiem, czyli cały GameFi. No i z perspektywy sociali w tym momencie gaming nie wybija kolejnego dołka, co jest pozytywne i nie jest tak, że mówimy o tym coraz mniej i to jest down only. Natomiast ciężko dostrzec jeszcze w tym momencie jakiekolwiek indykatory czy jakiekolwiek przesłanki dotyczące tego, że gaming miałby sobie radzić tak dobrze, jak radził sobie w lutym, czy tak dobrze, jak sobie radził bodajże w październiku 2023. To jest poniekąd narracja, która delikatnie przemija. I teraz dlaczego? Głównie dlatego, że że gier jest bardzo, bardzo dużo, czy nawet ekosystemów dotyczących gier jest bardzo, bardzo dużo, nawet na polskim rynku mamy kilka, które gdzieś tam mają, może nie w całości, ale na przykład częściowe teamy polskie i tak dalej, i tak dalej. I dochodzi bardzo mocno subiektywna opinia dotycząca tego, czy dana gra jest dobra, czy nie. Nawet w rynku Web2, jakbyśmy spojrzeli na to, jak wiele gier powstaje w krótkim terminie, jak tak naprawdę reaguje na nie rynek graczy, no to często te reakcje są bardzo trudne do przewidzenia. I ja tutaj
pozdrowię Barta, czyli osobę, która, z którą mam przyjemność od czasu do czasu porozmawiać, która jest bardzo mocno właśnie zanurzona w tym świecie gamingu. Ja mogę tylko powiedzieć, że w rynku gamingu, cały rynek gamingu radzi sobie średnio, natomiast są konkretne projekty, które radzą sobie bardzo dobrze i jeżeli zaczyna się rozumieć, zaczyna się bardzo głęboko wchodzić w ekonomię poszczególnych projektów, jak na przykład Pirate Nation, o którym ja słyszałem tak dawno temu, że już w sumie nawet nie pamiętam, jak dawno temu to było. Natomiast to jest jeden z projektów, który radził sobie no, bardzo dobrze w czasie, w którym wszystkie inne projekty gamingowe spadały. No i to było spowodowane tym, że Pirate Nation miało fajnie zaprojektowaną ekonomię, mieli fajnie zaprojektowaną tokenomię, mieli zaangażowane community i gra była po prostu fajna. I o to tutaj tak naprawdę w tym rynku chodzi. Czyli nie tylko spekulacja, nie tylko to, jak zarobić, ale musimy stworzyć grę, która będzie fajna, w którą będziemy chcieli, w którą gracze będą chcieli grać, nie tylko po to, żeby zarobić, ale po to, żeby się dobrze w niej bawić i potencjalnie po pewnym czasie, jeżeli ci gracze zaczną dostrzegać, że dobrze się bawią w tej grze, chcą w niej zostać na dłużej, nie na następne 2 tygodnie, tylko nawet potencjalnie na kolejny rok, to zaczynają myśleć o tym, że może, jeżeli to jest moja rozrywka, to ja ze swojego budżetu na rozrywkę sobie wydam ileś tam złotych i sobie coś w tej grze kupię, żeby nawet, nie wiem, lepiej wyglądać, a może by mi się trochę łatwiej grało, albo żeby jeszcze mieć większą przyjemność z tej gry i tak dalej, i tak dalej. To jest taka sytuacja, na którą ja też patrzę jako gracz. Ja mimo tego, że już mam swoje lata, mam dzieci i tak dalej, to zachowuję w sobie tą taką chęć do grania w gry i staram się przynajmniej jeden wieczór w tygodniu znaleźć na to, żeby móc sobie pograć. No i po prostu po dłuższym czasie grania w jakąś grę, gdzie tutaj no, jestem raczej najbardziej zakochany w Counter-Strike'u, po prostu zdecydowałem się na to, że okej, no to jest moja rozrywka, ja się na tym odstresowuję, moja głowa odpoczywa, więc włożę w to swój kapitał i sobie kupię tam jakieś tam skórki do tej gry i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to nie było jakieś 1000 zł, tylko bardziej 30 zł, no ale jednak coś takiego zrobiłem i podobnie sprawa ma się właśnie w tym takim gamingu Web3. Czyli powinniśmy, jako inwestorzy, po prostu szukać tego miejsca, gdzie tak naprawdę będzie fan, a nie tam, gdzie będą wielkie obietnice marketingowe, nie tam, gdzie będą wielkie obietnice związane z tokenomią, nie wiem, z kupowaniem, z revenue tokenów i tak dalej, tylko trzeba szukać tej organicznej wartości, która przyjdzie nam od graczy. No i tutaj nie ma tak naprawdę innej możliwości niż po prostu granie w te gry, potrafienie ich obiektywnie tak naprawdę ocenić jako gracz i w ten sposób przewidywać działania innych graczy czy jakiejś tam szerszej społeczności gamingowej. Więc taki byłby mój komentarz do tego gamingu. I ja w tej niszy tak naprawdę oczekiwałbym jakichś większych newsów, większych informacji, czy może właśnie takich dużych zmian, jak chociażby wejście bardzo dużego studia gamingowego właśnie w tą niszę tej kryptogamingu i na przykład tokenizację wszystkich asetów wewnątrz tej gry i tak dalej, i tak dalej. Tutaj wydaje mi się, że to, co jest na horyzoncie, jednak w dłuższej, a nie krótszej perspektywie czasu, no to jest GTA 6, które przynajmniej jakieś tam przecieki mówią o tym, że może będzie mocno powiązany z tym światem kryptoasetów. I na sam koniec chciałem Wam jeszcze powiedzieć tak naprawdę 2 słowa, jedno zdanie dotyczące Polymarketu, czyli największego prediction marketu w tym momencie właśnie powiązanego z rynkiem krypto. Jest to o tyle ciekawa sprawa, że Polymarket w tym momencie gdzieś tam zbierał finansowanie mniej więcej na 1 miliardowej wycenie. To jest bardzo, bardzo dużo. Tak jakby zważając na to, jak wydaje mi się, że jednak niezauważony ten projekt jest cały czas w świecie krypto i o Polymarkecie zaczęło się mówić
tak naprawdę w takich mediach głównego nurtu. I Trump powołuje się na pewnego rodzaju sondaże z Polymarketu i na przykład ja też szukając nawet tokenów powiązanych z wiceprezydentem, najpierw patrzę na Polymarket, patrzę jak w tym momencie są oceniane szanse danego kandydata i dopiero później decyduję się gdzieś tam na zakup konkretnego tokena powiązanego z politykiem od strony demokratycznej, czyli kandydatem na wiceprezydenta. Na dzisiaj to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że pokazałem Wam delikatnie, jak ten social trading, albo jak można by właśnie sobie poszukać indeksu, czy właśnie tych indykatorów związanych z samymi danymi z social mediów i spróbować w ten sposób budować sobie pewnego rodzaju edge na rynku krypto. Uważam, że potencjalnie w kolejnych miesiącach przyjdzie nam cykl na altcoiny, no i już w tym momencie można patrzeć, które nisze będą sobie radziły najlepiej. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o ekosystemy, to będzie to właśnie Arbitrum, Base, Solana i ewentualnie Ton, tutaj mam największy znak zapytania, i dobrze szukać projektów związanych z AI-em, potencjalnie z RWA, no i oczywiście wcześniej czy później wróci nam nadacja na memy, ale ona w tym momencie nie jest najsilniejsza, więc jeżeli macie jakieś wspaniałe, mocne, fundamentalnie memy, to możecie o nich też napisać w komentarzach, a potencjalnie w ciągu najbliższych kilku dni czy kilku tygodni może być na nich pewnego rodzaju przecena. No i to może być też dobre wejście pod ten kolejny memiczny cykl. Na dzisiaj to już tyle. Dzięki wielkie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.